Cześć, witam serdecznie. Godzina 7 rano, poniedziałek. Pora zaczynać kolejny tydzień. Zobaczymy, jak ten tydzień minie. Mam nadzieję, że będzie pozytywnie, ale żeby to się stało, trzeba znaleźć nasz materiał. Będę jechał i tak do mechanika za chwilę, także podjadę do sklepu i spytam się, o której będzie dowieziony. Na samym wstępie dziękuję za komentarze, lajki i witam nowych subskrybentów. Nie przedłużając, bierzemy się za pracę. Niedługo będą chłopaki. Trochę pracy jest od rana, no ale potrzebujemy materiału. No i muszę zrobić też ścieżkę na górę, bo wejść z tymi płytami na górę nie będzie tak łatwo, bo trzeba je wnieść drzwiami. Przez taras, wykręcić się, wynieść je na górę i jeszcze wejść w drzwi. Także zobaczymy, czy dzisiaj uda się jakąś płytę na górę wnieść. Jeżeli nie, to muszę po prostu zrobić jeszcze dużo więcej miejsca. Szczególnie tam na balkonie jeszcze zalega trochę drewna. No i może być tak, że ostatnie łóżko piętrowe też będzie w drodze i też trzeba je zdemontować dzisiaj. Tak wczoraj zacząłem o tym myśleć i myślę, że tak właśnie trzeba będzie zrobić. No ale nic, zaczynajmy kolejny dzień. Pamiętam to, o czym wam mówiłem i już wam pokazuję tą ścieżkę termitów. Mamy tutaj świeży kawałek mahoniowego drewna, który był ścinany jakiś czas temu, we vlogach widzieliście. I to, co mamy tutaj, to jest ścieżka termitowa. Tutaj są zniszczenia, jak niszczyłem ścieżkę termitową, a tutaj ją odbudowali. I znowu potwierdza się to, o czym mówiłem, że no świeże drewno. Wydawałoby się, że łakomy kąsek dla termitów. A mimo wszystko idą sobie po tym. Tam jeszcze na górę się to ciągnie, tam to idzie i przechodzi na tą starą strukturę od morza. I tam sobie termity żerują w tym momencie. A tym drewnem w ogóle nie są zainteresowane. To się tak kruszy. O, i tu mamy żywe termity. Nie wiem, czy to widać. To jest miękkie teraz, bo wczoraj im to zniszczyłem. A po czasie to twardnieje. Ale przez noc odbudowali praktycznie od ziemi do tego poziomu. No ale to zrobimy ten eksperyment jeszcze potem. Teraz zniszczyłem tylko trochę na próbę. Ale spróbujemy zniszczyć całość i zobaczymy, czy odbudują sobie cały tunel przez noc. I zawsze idą tą samą ścieżką. Zawsze tunel budują w tym samym miejscu. Na sam pierw pojadę do mechanika, także biorę torbę, w której jest stara chłodnica. Biorę nową chłodnicę, wsiadam na motor, jadę do mechanika. Na pewno muszę jeszcze dojechać do sklepu po płyn do chłodnicy, bo tego z sobą nie mam. I przy okazji zahaczymy o sklep z materiałami, zobaczyć, gdzie są nasze materiały. Jedziemy w drogę. Jesteśmy u mechanika, części dowiezione, wszystko pasuje, kupione zgodnie z zamówieniem. To waży na Filipinach, to bardzo waży na Filipinach, szczególnie na małej wyspie takiej jak Siquijor. Tam mamy drogę do Lazji, dosłownie 10 minut jazdy, no może nawet 5. A zaraz tam kilka kolejnych działek, może 4, może 5 jest mój sklep z materiałami budowlanymi. Jedziemy teraz tam zobaczyć, co z naszym materiałem. Dzisiaj tak wiele nie nagrywałem, bo jak się okazało, byłem samemu. Wujo zapomniał chłopakom powiedzieć, że od poniedziałku mają przyjść, ale to nie miałem ciśnienia. Jak było 15 po 8, to nie miałem ciśnienia, bo materiał już nie przyjechał. Pojechałem do mechanika, jak wiecie, dostarczyłem części. Pojechałem do sklepu budowlanego. Zapewnili mnie, że dzisiaj materiał przyjedzie, ale przyjechał dopiero po godzinie 4. Także jeżeli by chłopaki przyszli, orły by przyszły, to byłby problem, żeby znaleźć coś do roboty, bo to, co miałem na stanie, ostatnie worki piasku, cement jest szec, ale piachu nie było, to wyrobiłem do końca. Przygotowałem tutaj poziom okna, jutro się zaszaluje i zrobi się już tak, jak okno powinno być. Tam okno jest, tu drzwi, a w łazience będziemy przerabiać to okno. Myśląc o tym, jak docelowo będzie łazienka wyglądała, doszliśmy do wniosku z żoną, że będziemy je przerabiać. No i tam jeszcze będzie małe, leżące okno. I tutaj też będzie okno dłuższe, ale też bardziej leżące.
Jutro już chłopaki powinni być. Wiadomo, teraz najważniejsze, żeby to pokończyć, trzeba zaszalować tą kolumnę, zalać. Zaszalować tą kolumnę, zalać. W międzyczasie rozebrać to. To się pewnie jutro wydarzy. Zalejemy te kolumny. Trzeba zrobić okno. Trzeba to okno zasklepić. To bez problemu to się zamuruje. I wtedy, jak już to przeschnie, tam przeschnie, to przeschnie, można murować ściany z bloczków do docelowej wysokości pod wieniec. A jak już będzie pod wieniec, wtedy można zajmować się stropem. Może nawet w tym tygodniu już będzie kwestia stropu tutaj zaczynana. W przyszłym tygodniu byłby strop wtedy lany i mielibyśmy tutaj sufit. Następną rzeczą pozostaje uzupełnienie ubytków w podłodze, zrobienie podłogi. Ale tu też trzeba prawdopodobnie troszeczkę naciąć, skuć, dostać się do ściany zbiornika drenażowego, zrobić tam otwór, wyprowadzić rurę. To samo tutaj. Tam w narożniku będzie prysznic. To wygląda jak beton, jakiś bardzo chudy beton tam. Też będzie to trzeba zniszczyć, rozprowadzić rury od zbiornika drażnieniowego, który jest tam, do prysznica, do zlewu i do pralki. Tak, ci co mnie śledzą pamiętają to pod tą stertą. Tu akurat jest kamień. Żwir. No, gravel po angielsku w głowie się działo. Tak, na takim jesteśmy etapie. Zrobi się sufit, zrobi się podłogę, będzie można zacząć tynkować ściany. Otynkuje się ściany, zrobi się tutaj kuchnię. Żona dzisiaj jeszcze wysłała zajawkę, ale to zobaczymy, bo tu jest plan się zmienia cały czas, wiecie. Bo kuchnia będzie dość spora, no przeciągnęliśmy kuchnię. Widać, gdzie była linia starej kuchni. Puściliśmy kuchnię bardziej do krawędzi działki. No 60 cm więcej w tą stronę. W tą stronę jest trzymana linia, która była, jeżeli chodzi o front. Będzie tak jak było, a mianowicie tu przy oknie będzie zlew. Tam prawdopodobnie będzie miejsce na lodówkę. I blat. Będzie szedł blat. Jeżeli blat szedłby do samego końca, załóżmy dotąd, to tutaj spokojnie, myślę, znalazłoby się miejsce, ewentualnie jakieś szafki wiszące na tej ścianie. Bo tylko na tej ścianie mogą być. Tak jak mówię, tam będzie lodówka, może jakieś półeczki, ale jeżeli jakieś szafki wiszące, to na tej ścianie. Nie mamy tak dużo rzeczy, że nie wiadomo ile szafek było potrzebnych. Myślę, że jeżeli byłyby tu jakieś schowki tu i w tamtej sekcji pod zlewem, to wystarczyłoby to w świat, że tutaj mógłby być blacik, 2 krzesełka i taki stolik śniadaniowy. Bo żona wysłała mi dzisiaj inspirację, żeby zrobić tu taki wypust L. Skoro tej ściany i tak nie będzie, będzie tutaj odpowiednio duża przestrzeń do przechodzenia, żeby zrobić stolik w tę stronę, ale no, to jeszcze jest, mówię, to jest temat taki do przemyślenia z żoną. No bo skoro jest tu okno, tej struktury docelowo nie będzie. Łazienka też będzie przesunięta bardziej do tyłu. Także siedząc przy tym oknie, będziemy docelowo kiedyś mieli widok na morze. Jedząc sobie śniadanie, obiad we dwójkę, jeżeli będziemy mieli we dwójkę bez gości. Bo z gośćmi to wiadomo w salonie będzie stół. Także na ten moment ja schylam się bardziej ku opcji, żeby po prostu był tu prosty blat z krzesłami pod blatem i można byłoby sobie tutaj jeść. Otworzyć okno. Też by było takie miejsce, gdzie można sobie coś podać. Otworzyć okno, postawić na blacie z kuchni i jak będzie taras docelowo tam, to sobie przez okno wyciągnąć, nie trzeba będzie chodzić przez drzwi, chociaż tak nie będzie daleko. Materiał przyjechał do kontynuowania prac. Także w tym tygodniu kończymy ściany, jeżeli chodzi o wysokość. No i zaczynamy zabawy z wieńcem i ze stropem.
A w międzyczasie jeszcze będę, jak wiecie, potrzebował pomocy od chłopaków, żeby pomóc mi wnosić kolejno płyty na górę, żebym mógł zamykać podłogę na górze. I to też w tak zwanym międzyczasie. Automechanik przywiezie mnie bezpośrednio do domu, jak skończą. Kiedy to będzie? Zobaczymy. Tulfi, co masz na nosie? Co masz na nosie, o? Co masz na nosie? Co masz na nosie, łobuzie? Bardzo nisko poziom wody jest i coś chodzą, wybierają lokalni z dna. Pewnie jakieś jeżowce albo małże, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Dobra, to by było na tyle na dzisiaj. Połączę ten film po prostu z kolejnym, także zapraszam na dzień drugi. A, i jedna rzecz jeszcze z kronikarskiego obowiązku. Dzisiaj byłem bardzo zaskoczony. Na tyle zaskoczony, że nie zdążyłem ciągnąć ani kamery, ani telefonu, żeby to sfilmować. Ale jak jechałem skuterkiem, to po drodze przede mną przechodziła największa jaszczurka, jaką w życiu widziałem. 50-centymetrowa. I szukając w internecie, co to mogło być, no to albo była to jakaś iguana, albo coś z rodziny waranów. Bardzo mnie to zaintrygowało, bo szukałem po zdjęciach i nie znalazłem nic, co by odpowiadało temu. Była dużo bardziej zielona niż waran, ale była dość pokaźnych rozmiarów i myślę, że ona nie wspina się po drzewach. Ale może jeszcze kiedyś będzie okazja uwiecznić to na kamerze, ale jeżeli dzisiaj bym tego nie powiedział, to po prostu bym o tym zapomniał. I zapraszam na dzień drugi. Jest 7:20. Niebawem przyjadą chłopaki i kontynuujemy. Plan na dzisiaj mój. Kolumna, kontynuowanie murowania. Przerobienie okna i lecimy po prostu w górę. Tu jeszcze trzeba okienko dokończyć. Właśnie to trzeba porobić okienka. Także ta ściana prawdopodobnie będzie gotowa jutro albo pojutrze. Ta ściana mogła być gotowa też jutro. No powoli w górę będziemy zamykali finalną wysokość ściany. I myślę, że będzie to na przestrzeni 3 najbliższych dni. Zaczynajmy ten dzień. No i dzisiaj już są chłopaki. Zaczynają od tej kolumny. Ja szykuję, ściągam elektrykę starą z tego, rozmontowujemy to, robimy drugą kolumnę. I możemy lecieć w górę wtedy. Jeszcze przerobimy to okno, tak jak mówiłem. No jeden mur może mieć wysokość docelową, a reszta musi poczekać za betonem, aż zwiąże nadproże nad drzwiami. No i okna. Jak widzicie, ściany już nie ma, także będzie taka przestrzeń teraz tutaj. Od razu to zmienia obraz tego pomieszczenia bez tej ścianki oddzielającej pół pomieszczenia. Chłopaki robią kolumnę, szalunek. Kto zostawił linie papilarne tutaj? Co to za złoczyńca, to jeszcze krzyczy? Się dostałeś gdzieś od rana, co chcesz? No nic, kontynuujemy. Pierwsza kolumna obszalowana i zalana, tężeje sobie. Żarówka sobie wisi, stara instalacja. Druga kolumna obszalowana, też zalana, też wiąże. A tymczasem pierwsza płyta zamontowana, druga i trzecia czeka na zamontowanie. Muszę dociąć pierwszą, żeby było z czego zacząć. Tam jest taki uskok przy drzwiach. Montuję tą, żeby zachować linię i lecę wtedy z resztą podłogi. Jutro planuję, że jutro już, jak widzicie, tu jest jeszcze szczelina, ta płyta jeszcze dojdzie, także tu zabraknie kawałka, żeby zamknąć to. Ale planuję, że do jutra, żeby już była ta część zamknięta całkowicie, ale tu będę jeszcze musiał podciąć ścianę trochę, zauważyłem. Także
Także jest progres. Rozszalowane, tam można rozszalować. Także jest progres. Przed chwilą przyjechało jeszcze więcej materiału. Są płyty, które będą używane na podparcie stropu. O, mus ich pilnuje, Stulfin. Przyjechało więcej prętów zbrojeniowych, no ale to jest jeszcze dużo za mało. Ale to się pojedzie i się domówi. Bo na ten moment jest to ciężko policzyć. Mamy dużo prętów tu, trochę tam. Musimy zakończyć pewien etap, żeby można było policzyć całą siatkę, ile nam po prostu zabraknie na całą siatkę. Ale dzisiaj mamy wysoki przypływ. Zobaczcie, z reguły ta palma stoi sobie na piasku jeszcze kilka metrów od krawędzi. No ale przez to chyba, że ostatnio były właśnie jakieś burze na Mindanao, to ile trawy morskie, jakichś glonów wyrzuca może na brzeg. I w ogóle woda jest taka mętna. Widzę, że rzeka nie wylała, mimo że padało ostatnio, to rzeka nie wylała. A palma stoi dobre 1,5 do 2 metrów od linii rozbijania się fal. Dzisiaj woda jest wysoko. No i z kronikarskiego obowiązku pokażę wam, że tak jak wspominałem, termity wszystko odbudowały. No to co? Zniszczymy im to od nowa. No teraz to zniszczyłem im cały tunel po całej wysokości. Zobaczymy, czy inżynier termitowy dojdzie do wniosku, że naprawa jest nieopłacalna, czy jednak zaczną to odbudowywać. Jak mogą sobie wybrać drogę, gdzie jest mniej pracy, tak jak tutaj, wykorzystują zagłębienia po pile, to idą sobie tędy. No ale nie ma nigdzie wżeru, żeby próbowały wchodzić w to drewno, świeże drewno mahoniowe. Zobaczymy, czy podejmą się odbudowy tego projektu. Ale tu będzie wysoko. Chłopcy murują. Jak wam wspominałem, przeróbka z oknem. Tu będzie zlew, tu będzie lustro, ewentualnie szafka z lustrem. Podłużne okno tam, podłużne okno tu. Będzie bardzo wysoka kuchnia i łazienka. Teraz chłopaki kontynuują tutaj. A pokażę wam, co ja robię, chociaż już przed chwilą zauważyliście. Ale to jest dobre. Końcówka jeszcze nie przykręcona, bo jeszcze tą płytę trzeba zamontować. Ale coś wam pokażę, czekajcie. Mogę śmiało brać skakankę i skakać na górze, jeżeli tylko będę miał ochotę. Dobra. Największy nacisk, jaki mogę wywrzeć swoim ciałem, 5 kg, typowo między krokwiami. Myślę, że to się słabo nagrało, bo kamera latała. No ale płyty spisują się fantastycznie. Tak jak wam wspominałem, wodoodporne, termitoodporne, ognioodporne. Także to była dość droga, jak na warunki filipińskie, ale dobra inwestycja, bo za te 9 płyt zapłaciliśmy coś koło 18 000 peso chyba. Tak, tam było niecałe 2000 peso za płyty, 1900 coś, 1980 chyba. Jeszcze tu wejdzie jedna cała płyta. Jako że mam niewystarczającą ilość płyt na ten moment, na całość, tam mam już otwartą. Wystarczy ściągnąć te płyty 3,5 mm i tam otwarta jest sypialnia, strop. To pociągniemy z tej grubej płyty na razie tutaj z linią, gdzie w przyszłości będzie ściana, a tu wjedziemy z tymi płytami, bo nie jestem do końca przekonany, czy uda nam się kupić te płyty.
Bo w sklepie mówili, że są ostatnie sztuki, że już nie zamawiają, bo po prostu bardzo mało tego schodzi. Ale to w sumie jak jutro był w sklepie, to spytam się, czy ewentualnie mogą mi to skądś zamówić i jaka byłaby tego cena, jaki byłby tego koszt. No ale plan jest taki, że wjeżdżamy w tą sypialnię w lewą z tymi płytami. Jak już skończę tutaj wycinać płyty, skończę kurzyć, to będziemy mieli masę powierzchni, żeby uprzątnąć w dół wszystkie narzędzia, wszystko wrzucić na górę, żeby była jakaś przestrzeń życiowa po prostu, bo na razie widzieliście, jak to wygląda. No ale dzisiaj jest progres spory. A jak wygląda? Tak wygląda kuchnia i łazienka z zewnątrz. Znaczy z wewnątrz budynku. Prawdopodobnie docelowo, tak jak wam też wspominałem, jedna sypialnia, druga sypialnia. Około między 9,5 a 10 m2, dwie sypialnie. Cały dach w górę. Żeby było powyżej 2 metrów. Na wysokości tego można przyjąć, że wtedy będzie barierka. I stąd tutaj będzie taki duży taras i stąd będzie widok na morze. A jeżeli zrobicie tutaj trzeci pokój, to też tutaj będą drzwi do pokoju po prostu. I tam będzie pokój. No, tam mógłby być pokój dwuczęściowy nawet, 2 pomieszczenia. Taki bardziej rodzinny, jakby rodzina. No, przydałby się taki pokój, no. Bo tam w tym nowym budynku będziemy mieli 2 pokoje. 2 pokoje z dwuosobowymi łóżkami, które będzie można podzielić i zrobić z nich jedynki, pojedyncze łóżka, jakby ktoś chciał przyjechać, nie wiem, kolega z kolegą, a nie na przykład para, żeby nie zawsze musieli spać razem. No tutaj będą też sypialnie takie jak nasza, czyli wchodzi jedno duże łóżko i jakaś szafa i to jest wszystko. No ale właśnie, jakby, nie wiem, jakby przyjechała siostra nas odwiedziła z Aurorą, albo jakby ktoś chciał przyjechać z was, albo z jakichś innych gości, z dziećmi na przykład. Mama, tata i 2 dzieci, to myślę, że tu nad powierzchnią kuchni i łazienki można zrobić miejsce na właśnie takie miejsce. Teraz jak myślałem, większy pokój z łożem podwójnym, dzielonym też na jedynki, a w tym mniejszym mogło być nawet łóżko piętrowe, takie jak tutaj, no tylko zrobi się po prostu nowe, bo to jest stare drewno, albo się po prostu kupi stalowe. No tak. I wtedy albo schody na górę będą, może też się je przerobi na pewno się je przerobi, żeby nie kolidowały z naszym tarasem z domu. Tu będzie nasz taras, żebyśmy wchodzili sobie w drogę, więc schody będą schodziły tędy i szły w lewo, wejście na górę. Albo ewentualnie też jest opcja, skoro tam będzie większa przestrzeń, żeby w ogóle zrobić wejście tutaj na piętro od drugiej strony, za budynkiem tam, schodki z tej strony i tędy wejście. Też jest taka możliwość. Możliwości jest wiele, ale jak to będzie, no to czas pokaże, bo to po prostu trzeba przemyśleć, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało po skończeniu. Skoro mamy tam pierwsze piętro wymurowane i będziemy mieli betonowy strop, to można też wymurować drugie piętro, nic nie stoi na przeszkodzie. I wtedy tam by był taki pokój deluxe. Może się tak zrobi. Zobaczymy. Życie pokaże. Dobra. Wracam do pracy. Część podłogi dopiero zrywam na świeżo. Jeszcze niektóre elementy impregnuję, dlatego chwilę wstrzymałem się z tą płytą, bo zaimpregnowałem, czekam aż przesnie. Ale jeszcze dzisiaj poproszę chłopaków, żeśmy wnieśli tą ostatnią płytę. No i zamontuję ją dzisiaj. To jest pewne, że ona dzisiaj będzie zamontowana na swoim miejscu.
żeby już prawie połowa budynku była w płytach. A na ten moment zużyłem raz, dwa, cztery płyty. No i za chwilę piąta. I za chwilę piąta. Czyli i tak będzie mało, żeby nawet dokończyć tamtą sypialnię. Trzeba zamówić więcej płyt, albo inaczej to rozwiązać po prostu. Chociaż może. Piąta, połówka, szósta, połówka, 7, 8. Kurde, może niewiele zabraknąć, żeby zrobić tą drugą sypialnię też w całości już z tego, jak teraz jest materiał, ale to zobaczymy. No i proszę Państwa, mamy to. Prawie pół. 40% podłogi jest docięte, przykręcone, gotowe do swobodnego i pewnego spacerowania po tym. Chłopaki już pojechali do domu ponad godzinę temu, a ja teraz dokończyłem to. Jutro myślę, będę kontynuował w tą stronę. Taki mam na to plan. Ale dzisiaj jeszcze pracy nie kończę. Jeszcze chwilę popracuję, chociaż już jest godzina 17:45. Jest 17:45. Myślę, że jeszcze skończę to okno. Zrobię tutaj ładną betonową beleczkę podtrzymującą ciężar z prętami 12 w środku. Tak można to zrobić wyżej, można zrobić na wysokość tych bloczków, żeby była równa linia. Ale zaraz zobaczę, czy będę miał z czego to zrobić, bo część materiału jest gdzieś wykorzystana z takich odpadów. Więc zaraz zobaczę, czy będzie z czego to zrobić. Pora zapalić światło, bo ciemno się zrobiło. O, od razu inaczej. Jeszcze jutro ta podłoga i już się nic z góry nie będzie kurzyło, nie będzie się sypało, bo te stare płyty się sypały, jak się po nich chodziło, to cały czas na dół spadało. Tutaj jeszcze chwila i też będzie sufit, będzie strop. Jeszcze chwila. No, także tak. Kontynuujemy pracę. I chwila przed 19. Skończyłem pracę. Zdążyłem pozmywać naczynia. Szykuję sobie jedzenie w warunkach polowych. Wiadomo, warunki są jakie są. Kiełbaski, jajeczka, ryż się gotuje. Także pora kończyć ten dzień. Myślę, że jutro już będzie czas, kiedy powoli zaczniemy szykować się do stropu. To jest dużo czasu, 8 godzin. Myślę, że to już będzie ten dzień. Ja zobaczymy, jeżeli będę miał taką możliwość, ale jestem umorusany. Jeżeli nie będą potrzebowali dużo mojej pomocy, to będę kontynuował z podłogą na drugim piętrze. Ale to wszystko czas pokaże. Teraz trzeba zjeść, trzeba nakarmić zwierzaki znowu. No i jutro jest kolejny piękny, słoneczny, ciepły, 30-stopniowy dzień. I to najważniejsze. Dziękuję Wam za wytrwanie do końca. Dziękuję jak zawsze za wszystkie komentarze, za lajki. Witam nowych subskrybentów. Myślę, że w najbliższym czasie zmienię trochę format. Będę publikował więcej filmów short. A filmy długie 3-5 w tygodniu. Żeby nie było tak jak ostatnio, że tu 40-minutowy film, następnego dnia godzinny, bo zdaję sobie sprawę z tego też, nawet jak rozmawiam z rodzicami, ludzie zapracowani nie mają tyle czasu na śledzenie tego, a to też, tak jak wspominam, pochłania mój czas. Każdy godzinny film 40-minutowy, ja muszę go obejrzeć, zmontować, wrzucić. Nie mam po prostu dla siebie czasu wieczorami.
I te kilka wieczorów, 2, 3 chciałbym mieć takie naprawdę na odpoczynek i zobaczymy, jak ktoś po prostu przyjmie. To zależy też od Was. Ja to tylko publikuję, Wy to oglądacie. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach i widzimy się niebawem. Na razie.